Witajcie z Katowic. Pierwszy film w nowym roku, także wszystkiego najlepszego życzę Wam. I za chwilę pojadę pociągiem, bo tym razem nie będę nigdzie leciał, tylko pojadę pociągiem do Pyrzowic, z Katowic, tak? Ale nową trasą. Z trasą z Katowic przez Chorzów, bo tam będzie przesiadka jedna. Potem do Tarnowskich Gór, w Tarnowskich Górach przesiadka i w Pyrzowic. Na razie to śmieszne, że są dwie przesiadki, no ale mamy akurat taki czas, że są wielkie remonty w okolicach Katowic, czyli katowicki węzeł kolejowy i dlatego tak to wygląda. Pokazuję Wam rozkład, jeszcze może Wam w studiu opowiem dokładnie tą trasę i pokażę na mapie. Dobra, tu króciutko ze studia. Zobaczcie, tutaj mam rozpiskę tego mojego pociągu. O 7:07 wyjeżdżam. To tak naprawdę trochę spoiler, bo teraz to ze studia nagrywam, jak już wróciłem do domu. Więc zobaczcie, wyjadę z 4-minutowym opóźnieniem z Katowic. Potem w Chorzowie jest przesiadka. Teoretycznie mam 5 minut, ale trzeba zgłosić pani konduktorce, że się przesiadam. I tak zgłoszę właśnie, no to już też kolejny spoiler, że w Chorzowie Batorym przesiadam się na pociąg do Tarnowskich Gór. Tutaj będę musiał przejść, ale to dobra, będę na żywo mówił. Na następny peron, ale to wszystko zobaczycie na żywo. Później w Tarnowskich Górach przesiadam się do kolejnego pociągu już do Pyrzowic. I miałem to pokazać na mapie. Zobaczcie, tu klikam. I tak, Katowice, w Chorzowie, w tym miejscu przesiadam się do kolejnego pociągu i jadę tą zieloną trasą przez Bytom, Radzionków do Tarnowskich Gór i tutaj przesiadam się do ostatniego pociągu, który zawiezie mnie do Pyrzowic. A tymczasem idę na dworzec i idę kupić bilety, bo już jest nowa taryfa lotniskowa, także zaraz zobaczymy, jak to działa wszystko. Także zapraszam na mój trip report z przejazdu pociągiem do lotniska Katowice Airport. Okres świąteczny, więc jest choinka, która akurat o 6 rano w niedzielę nie świeci. No więc tak to wygląda. Mój pociąg będzie jechał o 7:07 do Gliwic. No i zaraz zobaczycie. O, tutaj mamy, wiadomo, automat biletowy i szukamy sobie pełną listę stacji. Szukamy Trochę jest jakiś średni. O, jest tutaj Pyrzowice, lotnisko. Ciekawe, czy po angielsku by to tak samo było. Czy ktoś by to wiedział? Dobra, robimy tam. Dalej. W jedną stronę, bo pociągiem tylko będę jechał w jedną stronę normalny. No i zobaczcie. Jak rok temu jechałem, to były 19 zł w jedną stronę, a 39 chyba 2 albo 35, już nie pamiętam. Wrzucam Wam screena z tamtego przelotu, z tamtego filmiku. A tutaj zobaczcie, jest opłata zryczałtowana, taniej do Pyrzowic, zryczałtowana za przewóz osób, uwzględniające indywidualne uprawnienia podróżnego na podstawie zapisu oferty taniej do Pyrzowic. Od i do stacji Pyrzowice lotnisko. Dobra. Klikam. Aha, czyli ważna do 9:40. O! No to nie, to ja sobie muszę od 7 zrobić. A nie, no 3 godziny, przez 3 godziny spokojnie zdążę. Bo ja wyjeżdżam o 7:07. A, dobra. No i mamy wszystko. 13 zł. Klikam dalej. No i sobie płacę. Możecie płacić gotówką i kartą. No ja sobie kartą zapłacę. Dobra, no to tutaj już przerywam nagrywanie. Idziemy zaraz na dworzec. Jest bilecik. Jest Pyrzowice, lotnisko, 13 zł. Dobra, kupiłem sobie kawę i drożdżówkę na śniadanko i idę sobie na drugi peron. Chociaż jeszcze trochę wcześniej jest, ale pójdę zobaczyć. Niestety patrzyłem na to może coś powiem do kamerki. Niestety patrzyłem na aplikację Portal Pasażera i jest kilkuminutowe opóźnienie w Dąbrowie Górniczej, które ma być nadrobione do Katowic, jak dojedzie pociąg, bo pociąg jest Częstochowy, ten mój teraz. No i zobaczymy. Ja mam w tym, jak już widzieliście, mam mój pociąg. Ma 5 minut, mam 5 minut na przesiadkę w Chorzowie Batorym. Więc zobaczymy, czy się uda. Teoretycznie właśnie w rozkładzie jest napisane, że
że mój pociąg będzie, ten kolejny pociąg do Tarnowskich Gór będzie czekał, może do 10 minut czekać na mój pociąg w Chorzowie. No zobaczymy. I zobaczcie, tutaj, mówię zobaczymy dużo razy, to co mówiłem, przebudowa katowickiego węzła kolejowego następuje m.in. na dworcu w Katowicach, bo cały peron pierwszy jest w remoncie i tory, które tutaj są przy tym peronie. Ta przebudowa katowickiego węzła kolejowego polega m.in. na tym, że w ogóle ciemno tutaj jest, że będą budowywać na trasie chyba od Będzina, albo nawet wcześniej, może nawet do Dąbrowy Górniczej, bo to tam jeszcze są rozmowy jakieś. Będą dobudowywane tory takie aglomeracyjne, coś takiego jak SKM-ka w Trójmieście. Także te lokalne pociągi będą jeździły na swoich torach. Mam nadzieję, że tak będzie. I to ma być co najmniej od Dąbrowy Górniczej do, nie wiem, obecnie do Katowic-Załęża, no ale moim zdaniem sens byłoby do Gliwic, żeby to było nie do końca aż na całej trasie. No i na południe przynajmniej do Tychów by było fajnie. Zobaczymy, jak to się uda. Dobrze, no to tyle. Czekamy na mój pociąg i mam nadzieję, że zdążę w Chorzowie na pociąg do Tarnowskich Gór. Jeszcze 6 minut do mojego pociągu, a tutaj zobaczcie, na dworcu w Katowicach nie ma żadnego pociągu o tej 7 rano w niedzielę. I wreszcie mój pociąg dojechał z 5-minutowym opóźnieniem. Także mam nadzieję, że teraz nadrobi, bo miał tutaj stać 3 minuty. Już chorzą tory, zobaczcie. Mój pociąg niestety będzie na drugim peronie. Trzeba będzie się przejść. O i teraz trzeba się tutaj przesiąść na drugi peron, więc trzeba przejść pod ziemię. No i lecimy na pociąg do Lublińca, bo to jest pociąg do Lublińca. Czyli przychodzimy, no tutaj było 4 osoby oprócz mnie podobno, więc sobie 5 osób się przesiada, tak jak ja do tego pociągu. Jest. Mogę sobie siąść tu. Wsiadłem do pociągu tutaj w Chorzowie Batorym. Z 2-minutowym opóźnieniem odjechał ten pociąg. Teraz 43 minuty jedzie do Tarnowskich Gór i tam znowu jest 5 minut na przesiadkę. No ale ten pociąg już naprawdę będzie już czekał tylko na tych ludzi, którzy, tak jak ja, którzy jadą do Pyżowic lub dalej, na przykład, nie wiem, do Zawiercia albo do stacji pośrednich, tam jeżeli chce inne stacje. W ogóle tutaj mam mikrofon taki, który testuję. Już go mam jakiś czas, ale jakoś raz w życiu go chyba testowałem i mi średnio wyszło. Więc teraz spróbuję trochę lepiej, tylko muszę go jakoś inaczej ustawić, wiecie? No, żeby było słychać mnie, a ja tutaj widzę czerwony taki pasek. Pytanie, czy mnie będzie zbierał tak zwany. O, może tak będzie lepiej. O, chyba tak lepiej będzie, dobra. No i jak widzicie, to jest taki stary, przerobiony, znaczy wyremontowany pociąg EN57, czyli tak zwany kibel. No ale no nie jest źle, bo tutaj nawet chyba jest klimatyzacja w lecie. Tak mi się wydaje, bo okna, no teoretycznie można okna otwierać, ale ja nie wiem w sumie, czy jest ta klima. A dobra, nieważne. Tak, teraz pojadę te 40 minut. Mało ludzi jedzie na pokładzie, no ale wiecie, jest niedziela, poranek w niedzielę, tak? I po świętach zaraz, więc tutaj dużo ludzi się nie przemieszcza akurat na tej trasie widocznie i o tej porze w ogóle, nie? No, potem będę miał w Tarnowskich Górach 5 minut na przesiadkę i tam już będzie, nie tak jak tu w Chorzowie, na różnych peronach, tylko tam ma być ten sam peron. I w ogóle chciałem wam powiedzieć, że warto mieć aplikację Portal Pasażera. Ja teraz wam zrzucę, nagram ekran kawałek, dobrze, tego. I zobaczcie, ja sobie tutaj ustawiłem, jak poszukiwałem tego rozkładu jazdy, o trochę ściemnili tutaj, jak szukałem tego rozkładu, znaczy tego pociągu, to sobie w ustawieniach jeszcze, zanim poszukałem tego pociągu, bo mi na początku nie szukało, nie znajdywało, ale muszę tutaj ustawić, tak jak tutaj w prawym dolnym rogu są takie
ustawienia parametrów i zmieniłem czas minimalny czas na przesiadkę, dałem 5 minut. I jak to zmieniłem, no to mi normalnie wyszukało, tam o 6:48 dałem wyszukiwanie i od 7:07 miałem właśnie pociąg do Chorzowa, potem do Tarnowskich Gór i Pyrzowic lotniska. Więc cała podróż powinna trwać od 7:07 do 8:00, ile? Do 8:28, tak? Czyli 20 godziny 21 minut. I warto mieć tę aplikację, no bo tutaj macie też informacje o peronach. Tak, i w Chorzowie się zgadzała, bo w Chorzowie to były perony, jak przyjechałem, to był peron pierwszy, a jak wyjeżdżałem z Chorzowa, to był peron drugi. A w Tarnowskich Górach ma być w Tarnowskich Górach ma być peron trzeci i peron trzeci, więc ok. Dobra, więc to jest fajne, więc polecam aplikację Portal Pasażera, bo będzie się Wam wygodnie jeździło. Mam jeszcze jedną aplikację do szukania pociągów, ale to już w całej Europie, Deutsche Bahn. Wiem, że niektórzy nie lubią niemieckich kolei albo w ogóle ale to już jest polityka, nie wchodzimy w politykę. Generalnie ona jest bardzo wygodna, ta aplikacja i naprawdę we Włoszech jak szukam, albo w Niemczech, no wiadomo, w Niemczech to działa, ale w Polsce tak samo bardzo dobrze działa ta aplikacja, tylko tam nie ma informacji o peronach. A jeśli jesteście w Niemczech, to też można kupić bilety z tej aplikacji. Dobrze, no to było na tyle mojego ględzenia, więc jedziemy dalej już tą wyremontowaną trasą. Szkoda, że jedziemy starym pociągiem, no bo tutaj nie czuć tego, że są nowe tory tak bardzo, no bo tu jest bardzo głośno, prawda? Samo z siebie, chyba słyszycie, jak tutaj jest głośno. Ale zaraz Wam już tylko pokażę ekran. Wiecie, jest też ranek, więc też za dużo nie widać na zewnątrz, ale się rozjaśnia, słońce wzeszło i też już troszkę widać to, co jest za oknem. No i tu widać cały czas nowy tor wyremontowany. Chyba 2 lata remontowali tą trasę. Czuć, że już nie ma dziur, nie? No, w tych torach nie ma są bezstykowe, więc fajnie się jedzie, ale jakby był nowszy pociąg, to było jeszcze lepiej. Dobra, no to jedziemy do lotniska. Za dużo tutaj teraz nie widać, ale właśnie wjeżdżamy na dworzec w Bytomiu. Po remoncie nowa hala dworcowa, znaczy stara hala jest po remoncie, bo ona ma już kilkadziesiąt lat. O, tu z lewej strony się pojawiła, a ja jestem akurat na tym pierwszym peronie, który dopiero nad którym zaczyna się dopiero ta hala. Czekajcie, zobaczę, otworzę. Znaczy może nie otworzę tego, bo nie mogę drzwi otworzyć, ale zobaczcie, tutaj pięknie wyremontowana jest ta hala dworcowa, tak. Trochę taka miniaturka Wrocławia, no nie? Wrocławskiej hali dworcowej. A im bliżej lotniska jestem, tym dzisiaj większa mgła się robi. Zobaczcie, za oknem już prawie nic nie widać, a na lotnisku obecnie jest 100 metrów. 100 metrów widoczności. Zaraz Wam wrzucę screena z aplikacji lotniskowej. Tutaj tak naprawdę wzdłuż tej trasy kolejowej cały czas widać jakby teren budowy. To chyba firma, która właśnie robiła między innymi tutaj te tory, czyli firma POR. I jeszcze to pewnie potrwa kilka miesięcy, pewnie do lata przyszłego roku, znaczy tego roku, 2025, bo można powiedzieć, że Wy to już oglądacie i tak w 2025 roku. No ja akurat trafiłem na taki, co to jest, jakieś przejście podziemne, bo jestem właśnie w Radziankowie i niestety nie widzę tam, co tam się dzieje. O, jest z drugiej strony pociąg chyba do Bytomia, no bo do Katowic, nie do Chorzowa, bo teraz do Chorzowa jeżdżą tylko te pociągi z Lublińca. I pięknie o czasie ruszamy do Tarnowskich Gór. Tak, to był Lubliniec, Chorzów Batory. Dobra, teraz Wam kawałek nagram, bo tu podejrzewam, że będzie najszybsza trasa na tym odcinku. Póki co właśnie odcinek z Radziankowa do Nakła Śląskiego, no bo jest troszkę dłuższy i zobaczymy, ile osiągniemy prędkości. Ja tutaj wrzucam rejestrację ekranu, zaczynam nagrywać, o, cyk, żeby było widać, którą część nagrywam, żeby to się jakby dokładnie synchronizowało potem, jak wkleję to do całego ekranu. Na razie 59 na godzinę, widzicie na ekranie. A mgła coraz większa.
A zobaczcie, dookoła wszędzie są te roboty, bo jeszcze drogi różne robili dookoła tej trasy. No i na razie, no co, 59-60 na godzinę dopiero jedziemy. Myślałem, że trochę szybciej. Ale dzisiaj najszybciej jechałem chyba 85 na godzinę, tak, no, z tego co tak obserwowałem GPS-a. No jedziemy teraz koło miejscowości Orzech, z prawej strony jest, a za chwilę będzie Nakło Śląskie. A tymczasem zobaczcie, jaka jest mgła. Ciekawe, czy na lotnisku będą lądowały samoloty dzisiaj, przynajmniej z rana. Bo wczoraj to najpierw nic nie latało, a potem dużo samolotów przyleciało z Krakowa. Bo tam praktycznie cały dzień była mgła. No i patrzcie, no tylko jedziemy, myślałem, że pojedziemy szybciej, jedziemy 66. O, teraz ruszyliśmy trochę, dobra. No to fajnie, 70. A, teraz z tej strony z lewej. Chociaż obojętne z której. Dobra, no tutaj jakieś widoki są, no ale niestety z mgiełką. No i 79, 78. No już teraz zwalniamy. W sumie jeszcze trochę mamy do stacji. Ale no może tak to jest. No chyba, że zaraz spróbuję jeszcze nagrać tą trasę z Nakła Śląskiego do Tarnowskich Gór. Może będzie najszybsza. No zobaczymy. Ale chyba całą trasę nagram później właśnie z Tarnowskich Gór do lotniska. To może będzie. Dobra, tutaj już kończę nagrywanie ekranu. I zobaczymy zaraz stacje Nakło Śląskie. Jakie tu ciekawe te. Co to mogło być? Jakieś elewatory dawne czy co? Nie zobaczyłem na mapie, co to było. To mogły być wapienniki. No, to były wapienniki. Komin. Jest pokazane jako konstrukcja komin, ale wapienniki, tak. Dobrze. A wiecie, że tam kiedyś była kolejka wąskotorowa. Właśnie, tutaj widać chyba perony, tam, zobaczcie. Perony kolejki wąskotorowej. Bo to taka jest historyczna, pięknie, tylko nie wiem, czy ona działa, chyba jeszcze, o tutaj też widać kawałek peronu. I dojechaliśmy do stacji Tarnowskie Góry. Szukamy pociągu, zobaczcie jak pięknie. Po drugiej stronie peronu tego samego jest mój pociąg Tarnowskich Gór. Dobra, obieram czapkę tylko i wychodzimy. Nie chciał mi się otworzyć. Drzwi mi się nie chciało otworzyć, ale dobra. Już jest. I zobaczcie, o godzinie 8:12 będzie wyruszył pociąg, albo 11 do Częstochowy z Tarnowskich Gór, ale przez lotnisko Żowice. O, tutaj mamy. Zobaczcie, rozkład, tylko nie wiem, czy dobrze widać. O, znaczy rozkład. Tablicę boczną o 8:12, tak. No to jestem tak naprawdę idealnie o czasie teraz i będzie pociąg wyruszył 8:12. Tak, peron trzeci, tor trzeci. Zgadza się. No i fajny elf 3, czy który? Ja nie widzę stąd. Idę, dobra, zobaczę przodek. Znaczy tył, co ja mówię? Tył! Przecież mam tyle czasu, to sobie wsiądę z tyłu, a potem będę jechał jakoś tak. No zobaczymy. Zobaczcie, dokładnie mamy wszystko. Dużo czasu. Tak, Elf2 to jest, nie Elf3, tylko Elf2. Tutaj macie napis. No i one tak charakterystyczne są z przodu, że mają takie, nie wiem jak to się nazywa, może nie zderzacze, no bo teraz nie ma zderzaczy chyba. No ale generalnie fajnie, bardzo się cieszę. O, a mój już do Lublińca jedzie dalej, proszę Państwa. Myślę, że kilkanaście osób o tej porze jechało nim. Co tu jeszcze zobaczmy? Dookoła torów. Okej, to są takie boczne tory i one tam jadą właśnie albo do Lublińca na północ. Ja tutaj też tędy jechałem generalnie do Poznania kiedyś. Tą trasą przez Lubliniec, właśnie Tarnowskie Góry. No, a my pojedziemy teraz troszkę na północ, do miasteczka śląskiego, pojedziemy na prawo i wjedziemy już na tą konkretną trasę, prostą tak naprawdę do lotniska.
I to jest linia kolejowa 182, właśnie Tarnowskie Góry Zawiercie. Dobra, wchodzimy do pociągu, bo w sumie nie ma na co czekać. Tam jest przynajmniej ciepło, posiedzimy sobie kilkanaście minut i będziemy na lotnisku. Znaczy ja z Wami będę. Generalnie tak ja tutaj sam jadę. Kto będzie ze mną jechał, nie? Na taką fajną trasę. No dobra, idę trochę do przodu. Tutaj wyjeżdżamy o 8:12, a dojeżdżamy do Pyrzowic o 8:28, czyli ile? 16 minut. Fajnie tak mieszkać blisko lotniska. 16 minut do lotniska. Będziemy jechali z Tarnowskich Gór. Dobra, tu sobie siądę. Albo tu, ale patrzcie, tyle jest miejsc. Dobra, tu siadamy. Tutaj już tam byli ludzie, więc nie chcę za głośno mówić, bo zawsze się wstydzę nagrywać. A tak to już jest. I ruszyliśmy. Tylko tak tutaj sobie teraz patrzę, trochę te szyby brudne, no ale trudno. Nie da się tego przezwyciężyć, tylko zobaczcie, tutaj jest dworzec kolejowy, trochę zasłonięty przez dach peronu. O, tam troszkę lepiej widać. No i ruszamy tą kilkunastominutową podróż do Pyrzowic. Może wrzucę zaraz screena z prędkością i będzie fajnie tutaj. Tylko też będę tak raczej ucinał troszkę. No tu będzie za długa trasa, żebyście się też nie znudzili. Dobra, zobaczymy jak szybko osiągniemy wymaganą prędkość. Wymaganą. Przez kogo? No, na razie w rozkładzie pewnie tak. O, dobra, już tam. Zobaczcie, jest 16 km do lotniska teraz. I lecimy. No, coś. O, dobra. Już się rozłoży. Tutaj już. Następny postój na stacji Miasteczko Śląskie Centrum. Tutaj jest duża stacja taka. Nie wiem, remontów. O, tu jest nawet fajna, zobaczcie, zabytkowa lokomotywa parowa. Tutaj jest PKP. No chyba tutaj miało PKP PLK jakąś jeden z oddziałów, mi się wydaje. Tu jeszcze widzę PKP Cargo, dużo wagonów. Nie. O, to są sobie, zobaczcie, tu będzie obok, zaraz Wam powiem, elektrokarbon, aha, to takie różne zakłady, wyroby opakowań. No, zobaczcie, ile tych torów to jest. A za chwilę jeszcze będzie taka wielka stacja, o tutaj. O, stacja rozrządowa, Tarnowskie Góry. No ale to dopiero za chwilę będziemy jechać. My będziemy jechać z prawej strony tej stacji, więc w sumie dobrze, że z tej strony tutaj kręcę. No jak widzicie jest 15 km, 400 metrów do lotniska. Nie mówię do stacji kolejowej, bo po prostu ja to tam mam tą pineskę na środku lotniska chyba, zaraz zobaczycie gdzie. O, tu. No my będziemy no, kilkaset metrów od tej pinecki, więc mamy jakieś niecałe 15 km. O, zaraz zobaczycie ile tych torów będzie. Bo się zaczyna ta stacja rozrządowa. Już jest tutaj 6 torów, a teraz będzie ich Z20. O. Super, nie? No nawet jest trochę wagonów. Więc nie jest tak, że nie jest używana, po prostu jest używana. Pięknie. Różne. Większość to węglarki. Jezu, ile ich jest tych torów. Aż ich nie mogę dostrzec. Nie zdążę policzyć. Może ktoś policzy, wpisze w komentarzach ile jest torów tutaj w tym miejscu. No, 79 na godzinę jedziemy. Zobaczę tylko czy idzie pan, no wiecie kto. Jeszcze nie widzę. Czy pan sprawdza bilet, ale nie widzę. Ojej, co tutaj się ostrość straciła. Patrzcie, przez to, że taka brudna szybka jest, to moja kamerka traci ostrość. No trzeba częściej myć. Ale zimę mamy, więc wiadomo. Trochę trudniej się to myje. I jest mniejszy sens mycia. Pięknie.
jest ta stacja rozrządowa. Tu kolejna jakby część tego, no nieźle. O, zobaczcie, jakie to jest wielkie. A my cały czas z bokiem tego jedziemy. I to w sumie jest jeden tor tej linii kolejowej 182. Ona już tutaj się zaczyna, w Tarnowskich Górach, nie? O, dokładnie widzicie, ostatnim torem z prawej strony jedziemy. No i całkiem inny komfort jest takimi nowoczesnymi pociągami niż tymi, no, kiblami. No. Troszkę ciszej się jedzie. No i niecałe 80 na godzinę. Aha, tu jeszcze kawałek i za chwilę skręcamy już w stronę lotniska. Jeszcze lekko w lewo, a potem 90 stopni w prawo. Czekajcie, tam tutaj nie wiem, czy nie będzie za nisko. No jest ok. Się trochę trzęsie, bo nie wziąłem nóżek. Znaczy nie przykręciłem nóżek do tego, do kamerki. Chcę sobie wyciągnąć bilet, wiecie? O, nieźle. Już się tak nie rusza. O, i skręcamy na wschód. 70 na godzinę na zakręcie, 78 nawet, no ładnie. O, tu już się trochę lepiej. Chociaż nie, myślałem, że lepsza widoczność, że tak patrzę, trochę słońce wyjdzie zaraz, więc nie wiem, czy nie będę się przenosił w prawo. O, tutaj jest jakieś osiedle w Miasteczku Śląskim, tak się nazywa miejscowość. Chyba gmina to jest w sumie Miasteczko Śląskie. O, i też widzę, że będzie tutaj jest równoległa gdzieś stacja i trasa kolejki wąskotorowej. No, ale z tej strony nie widzę tutaj tych torów. Chyba już ich nie ma po prostu. Zbliżamy się do stacji Miasteczko Śląskie Centrum. Okej, a tu patrzcie, to jest fajne. Jakby miejsce, centrum przesiadkowe zaraz tam obok tutaj tego przystanku. Super. No na mapie też widać jeszcze, o, budowa centrum przesiadkowego. No ale ona w sumie wygląda, o świetnie, a tam też są tory. A, bo tam jest ta kolejka wąskotorowa. Normalnie tam jest kolejka wąskotorowa na dole. Pięknie, czyli takie skrzyżowanie. Można powiedzieć, my u góry trasa szerokotorowa, znaczy normalnotorowa, a tutaj jest stacja. A, pięknie. No i do tego parkingi. Super zrobione. To można powiedzieć wzorcowe. A, bo tutaj jest jakieś jeziorko po drugiej stronie. Na chwilę się, za chwilę na chwilę się przeniosę. I zobaczymy, co tutaj są nawet plaże pokazane. Wiecie, jak tylko ruszymy, to idę na drugą stronę. Dobra, ruszamy. Bo tu byliśmy znowu 2 minuty przed czasem w ogóle. Więc fajnie. Widać, że dużo jeszcze jest miejsca w rozkładzie, czasu w rozkładzie. Jest wziąć tylko do tego. Dobra. Zobaczymy. Idziemy na chwilę na drugą stronę. O, zobaczcie. I tutaj jest jakaś, a tak, tu była stacja. Nie wiem, czy coś widzicie w ogóle. Ale tu jest, no, gorsze, jak jest to słońce. Akurat w tym momencie. Nie wiem, czy w ogóle tutaj ustawię ostrość jakąś. O, dobra. I tutaj była plaża. Aha. Okej, no tak, teraz tak średnio wygląda. Tak. A, tam widzę, że już pan chodzi i bilety sprawdza. Więc ja tutaj na razie to zostawię. No, czemu mi to nie złapało? No i zobaczcie, jedziemy o 90 na godzinę. W ogóle tego nie czuć. Na nowych torach to tak świetnie wygląda. Dobra, teraz jest... Następny postój na stacji A, czyli to już ostatnia stacja, no pięknie. 11 km będziemy jechać pewnie 120 na godzinę. Albo 110. No na razie jest 110, pięknie. Zobaczcie, super. No to się nagrywa, niech się już nagrywa aż do stacji w Pyrzowicach ten przejazd. Czyli chyba 6-7 minut, no coś takiego. Dzień dobry. Czekaj, dzięki.
Teraz trochę nie widać, no ale cóż zrobić. Jedziemy 118. Teraz na razie z tym zwykłym mikrofonem do Was mówię, w sensie tym w kamerce, bez zewnętrznego mikrofonu. No ale tu jest generalnie ciszej, więc mogę spokojnie mówić tak bezpośrednio. O, tutaj za chwilę będzie autostrada A1, no i wtedy już będę musiał się ubierać. Ojej. Patrzcie, nic. Patrzcie, nic nie widać. Co ja mówię, to nie? O. Z prawej strony LKS Piast Żarowice i tam jest chyba też platforma widokowa, o ile się nie mylę, czy nie? Czy to nie tu było? A tu jest punkt widokowy, o zobaczcie. Czyli właśnie przyjechaliśmy tu, tak, jak tutaj startują, lądują samoloty, możecie sobie obserwować. O, teraz będzie ta ulica Dworcowa, to już przejechałem. I teraz o, już jest teren lotniska z lewej strony, ten płot, nie wiem czy w ogóle cokolwiek widzicie, ja może już podniosę. O, a teraz nad autostrada będzie, właśnie, to jest autostrada pod nami. No i już kompletnie teren lotniska, tam już są te dawny kawałek pasa startowego, starego. I też się pas startowy zaczyna obecny, ale przy tych warunkach to ciężko, żeby coś zobaczyć. No spoko, dobra, ja już tutaj wyłączam nagrywanie ekranu, dobra. No bo to już wiecie, tu się zaczynają parkingi, tu jest już terminal, o, pięknie, no wreszcie słoneczko wychodzi. I zaraz będę wysiadał. Dobra, zobaczcie to wszystko. Na żywo tu wyłączam ekran. I idziemy do wyjścia. Zbliżamy się do stacji. O, tutaj hotel Moxie. Pięknie, jak to wszystko blisko, fajnie. Sprawdzimy jeszcze tylko ile jest stopni na dworze. -2. No i 700 metrów widoczności, więc spoko. No sami widzicie, widać lotnisko. O, ale to zawsze mi ten gimbal się przekręca jak hamuje, albo startuje coś. Wychodzimy, wszystko mam. Patrzcie, akurat dzisiaj jedna osoba, dwie osoby wsiadły, ja sprawdzam tylko czy nie ma czegoś, dobra. I nikt nie wysiadł. No, niestety, no to jest taka pora, no tak naprawdę też teraz mało samolotów jest. Zobaczcie, 8:30 wyjazd, więc przyjechałem 2 minuty. No minutę przed czasem, bo miał przyjechać 29 chyba, z tego co pamiętam. A nie, 28 miał przyjechać. Nie, czyli o czasie przyjechałem, dokładnie o czasie. Okej. No to fajnie, zaraz tutaj przejdę się na lotnisko. Wiadomo, już z lotniska będę wracał autobusem. No mam w ramach biletu miesięcznego, więc no nie muszę płacić dodatkowo, nie? No i zobaczcie jak to fajnie. Lotnisko jest tu. W przyszłości ja pokażę Wam też na mapie, jakie będzie dojście do kiedyś, gdzie będzie terminal i pokażę, spróbuję to narysować na mapie, przyszły terminal i zobaczycie, będzie stąd bardzo blisko, bo to będzie na wysokości tej starej wieży, ten terminal, tylko bliżej oczywiście parkingów, no bo wieża jest zaraz przy płytach postojowych, ta stara wieża, a my będziemy mieli, no wiadomo, terminal taki główny, nowy, bliżej tutaj parkingów, no to jak już powiedziałem. No i czekamy aż odejdzie pociąg, jeszcze zrobię zdjęcie jakieś i wrzucę na social media, ale może nie dzisiaj, tylko jak będę to umieszczał, czyli 1 stycznia zapewne. Dobra, kilka osób jest na pokładzie, kilkanaście osób nawet, więc no myślę, że połączenie się powoli rozwija. O, i pożegnamy wszystkich i zaraz nagle zaświeci słońce, zobaczycie. Dokładnie tak. I witajcie na lotnisku w Pyrzowicach, Katowice Airport. Dobra, to co? Idziemy na terminal. No nie? Dobra, już nie będziemy mojej twarzy pokazywać, tylko idziemy po prostu
Tutaj przejście podziemne. Aha, tylko na chwilę przerwę to nagrywanie, bo mi się już zrobiło 10-minutowe nagranie w tym momencie. No, i na karcie mi zostało, włączyłem z powrotem nagrywanie, jak widzicie, na karcie mi zostało tylko 15 minut nagrania, więc będę musiał jakieś stare filmy skasować z tej karty. Oby tylko się nie pomylić i nie skasować jakichś ważnych rzeczy. Tutaj jest jakaś skrzynka. A, dobra, myślałem, że jakiś jest, wiecie, że można kupić bilety, ale nie, to była tylko taka skrzynka, jakaś, nie wiem, transformator mały czy coś, nie mam pojęcia. O, zobaczmy jeszcze jakiś jest rozkład jazdy. No nie wiem, czy to będzie dobre, bo tutaj coś miga mi bardzo, ale mamy no średnio do Tarnowskich Gór co 2 godziny. Tylko pytanie, czy one dziś... Nie, no chyba codziennie jeżdżą. Patrzcie, tu w ogóle nie ma informacji, że jakiś dzień powszedni czy coś codziennie jeżdżą, dobra. Czyli mniej więcej co 2 godziny, a mniej więcej co 2 godziny do Częstochowy. Bardzo fajnie, dobra. No ja bym chciał, żeby one jeździły oczywiście co pół godziny w przyszłości. Miejmy nadzieję. No i okej, dobra, zobaczcie. Teraz ja Wam zaraz mapę pokażę, ale z tego przejścia podziemnego podejrzewam, że w przyszłości po prostu będzie się szło bezpośrednio do terminalu. Więc podobnie jak w Warszawie, bo tam też jest podziemne przejście z dworca, z tego przystanku, będzie się no do 10 minut szło na sam terminal. No, tam tak samo idzie, więc jakoś ludzie nie narzekają, bo tutaj bardzo narzekają ludzie, no wiadomo. Tam deszcz pada czy coś, no to wtedy tutaj w sensie deszcz pada. O, tu jest jeszcze jakby co ticket machine, nie? Czyli możecie bilety kupić. Podejrzewam, że tutaj się będzie, to będzie przebite kiedyś, no i będzie się prosto szło na terminal główny. No a my musimy póki co wyjść na zewnątrz i iść no, po prostu na zewnątrz, ale to nie jest dużo, bo ostatnio jak liczyłem, pamiętacie? W poprzednim filmie, jak tu przyjechałem pierwszy raz pociągiem, wyszło około 5 minut, jakoś tak. Tutaj jest stacja Pyszowice Lotnisko i obecnie, jak tak teraz szerem na filmie, to było 410 metrów do terminalu A. Tutaj jest terminal C, więc no kolejne jakieś 100 metrów. A po wybudowaniu nowego terminala, który tutaj się będzie znajdował, zobaczcie, o mniej więcej tu, oczywiście to jest, nie wiem, tak tylko myślę, że w tym miejscu może będzie, nie mam żadnych planów. I zobaczcie, jaka będzie linia prosta tutaj tak naprawdę z wyjścia podziemnego, prawdopodobnie pod ziemią. O, zobaczcie, tutaj po wybudowaniu terminala przejście na terminal z stacji kolejowej to będzie niecałe 300 metrów i pewnie to będzie przejście podziemne. Więc duża różnica. Bardzo fajnie polecam taki spacerek. I oczywiście no mam bliżej do autobusu, tak jak jadę na lotnisko. I też te pociągi rzadziej jeżdżą, więc póki co jeszcze nie korzystam z nich na stałe. Ale myślę, że w przyszłości jak będą jeździły bezpośrednio i będzie to około godzinki, no to się na pewno parę razy skuszę. No chyba, że zlikwidują wtedy pociągi, autobusy. Albo zmniejszą liczbę autobusów, no to wtedy będę częściej jeszcze jeździł pociągiem. No ważne, żeby one z Katowic były co pół godziny. To będzie dla mnie super. Tak jak teraz autobusy jeżdżą co pół godziny, nie? Dobra, idziemy spacerek. Tak jak mówię, nie liczę teraz tych, jak to się mówi, busbus tu był. O! Pusty busbus. Ciekawe, czy busbus, taki autobus był zielony, nie wiem, czy widzieliście z lewej strony. Czy to byli pasażerowie z Krakowa, którzy tu stąd polecą? Nie wiem. A zobaczcie, cały czas nagrywam i już jesteśmy praktycznie na parkingu. Ile to jest? Mam nagranie, mam 3,42 teraz, tak? Ponad 3 minuty, prawie 4. Które nagrałem wychodząc z peronu. No i jesteśmy już na terenie lotniska praktycznie. Naprawdę jest to bardzo blisko, a w przyszłości to będzie 3 minuty, 4 minuty na sam terminal. Pod ziemią bez problemu będzie przejście. Podejrzewam, że to będzie za jakieś 6 lat taki terminal zbudowany. No i zobacz, pięknie. No w sumie szczyt przelotów się skończył przed świętami, prawda? No bo wiadomo, wszyscy na świętach. No, na święta duża część zostaje urodzin na święta aż do Nowego Roku. No i potem będą wielkie powroty za granicę przeważnie. No, zobaczcie, 4,5 minuty i jestem już tutaj przy terminalu D. No on jest raczej czynny w lecie teraz, tymczasowo oczywiście na wielkie loty cargo, znaczy na wielkie loty te czarterowe, co ja mówię, się mylę, wiecie. Jest godzina, wiecie, 8:30, zamiast być w domu,
to ja przyjechałem na lotnisko. No ale cóż, bardzo to lubię. Robię to wszystko, to jest moje hobby, dla przyjemności to robię. Nie ma żadnych zysków z tego, po prostu robię to, co lubię. Żebyście więcej wiedzieli o tym, jak dojechać, jak się przemieszczać, no i pokazuję wszystkim, którzy na przykład nie mogą w danym momencie jeździć, latać. No ja dzisiaj tylko jeżdżę, tak, czyli tu się skończy zaraz moja przygoda w tym vlogu, ale za kilka tygodni już będę leciał. Miejmy nadzieję, że mgły nie przeszkodzą w moich przelotach no, zimowych w sumie jeszcze, bo to będzie styczeń, luty. Nie mówię jeszcze gdzie, no bo nie chcę potem powiedzieć, ach, miałem jechać, ale nie poleciałem. Nie? Tak jak to miało jesienią. Było kilka planów, a niestety nie ziściły się. Dobra, przejdę szybko przez tutaj przed terminalem, no i tam się z Wami pożegnam. Dobra, i to już koniec terminala przylotowego C. I zobaczcie, mamy tutaj boczną płytę na takie różne wózki i różne pojazdy lotniskowe. Teren lotniska, wstęp surowo wzbroniony. Oczywiście tu nie wolno wchodzić, można tylko podziwiać. To by było na tyle w tym trip reporcie takim kolejowym. Także przyjechałem pociągiem pierwszy raz przez Tarnowskie Góry z Katowic. No póki co z 2 przesiadkami, no ale mam nadzieję, że następnym razem, kiedy będę nagrywał ten taki vlog kolejowy z tej trasy, będzie to już pociąg bezpośredni, czyli podejrzewam za jakieś 2-3 lata, może 4, może 5, bo ponad 4 lata ma być remont tego katowickiego węzła kolejowego. A dobra, no w każdym razie za 13 zł przejechałem pociągiem z Katowic do Krzyżowic w godzinę 21 minut. Także dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do następnych vlogów. Aha, jeszcze raz, to był pierwszy vlog w tym roku, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym nowym 2025 roku. Najważniejsze to zdrowia. Ok, dzięki, trzymajcie się, cześć!